Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie o poranku na naszym spacerze, na naszym power walku, w którym idziemy po zdrowie. Moi drodzy, wybraliśmy dzisiaj bardzo ciekawy temat dla Was, a mianowicie temat nerwu błędnego. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o nerwie błędnym, to pomyślałem, to pewno ten nerw, który odpowiada za moje nerwy, kiedy popełnię jakiś błąd. Nerw błędny. No i pierwsze takie skojarzenia. No i właśnie tak to jest, jak laik podchodzi do tematu. Widzę, Monika się już śmieje. Cześć, Monika. Cześć, kochani, witajcie. Cześć, Mateusz. No, doktor Monika Czerska, przedstawiam Wam bardzo serdecznie, ale się cieszę, że idziemy razem na nasz spacer. A czy wiesz, dlaczego tak bardzo chciałem, żebyś dołączyła do naszego power walka i żebyśmy poszli razem? No bo chyba wiedziałeś, że mam warsztaty i że mogę wykorzystać 2 dni, będąc już tutaj nad morzem. Tak. Miałam okazję poznać się z Mateusza żoną. Zresztą Mateusz też wpadł na moje warsztaty. A że ja ze środka Polski, Tak. no to skoro już przyjeżdżam, no to idziemy po zdrowie codziennie. Wczoraj, świadomość, powiększamy nasze umiejętności z medycyny chińskiej, ajurwedyjskiej, akademickiej, a dzisiaj wdrażamy to wszystko w życie, kochani. No właśnie, już nie muszę pytać się, czym się na co dzień zajmujesz, bo już wiecie, bo zresztą pewno wiedzieliście i słyszeliście o Moniki praktykach, jak fajnie łączysz medycynę zachodu z medycyną wschodu, dołączając do tego właśnie tą ajurwedę i akupunkturę i meridiany, o których też kiedyś, tak jak rozmawialiśmy, umówiliśmy się, że pójdziemy na power walk, ale dzisiaj nerw błędny. Ale jeszcze wracając do mojego pytania, dlaczego, Monika, Ciebie zaprosiłem? Ponieważ wiele razy słyszałem o Tobie, że jesteś chodzącym aniołem. Mój Boże! No. Chodzącym aniołem. Jeszcze tak mnie nikt nie nazwał, ale Nie słuchajcie, słyszałaś o tym? przyjmuję to oczywiście, bo to jest taki piękny komplement, że trudno by było się zaraz tym nie odnaleźć. My kobiety lubimy takie rzeczy. No Natomiast powiem Wam szczerze, że rzeczywiście dostałam kiedyś nagrodę Aniołu Medycyny. To jest bardzo taka prestiżowa dla mnie nagroda, którą kocham z racji na to, że to przyznają pacjenci. Więc to nie jest tak, że ja sobie gdzieś tam, prawda, wylosowałam nagrodę, tylko jednak miałam dużo bardzo głosów z całej Polski. Mieliśmy z mężem obydwoje nominacje. Natomiast ja dostałam nagrodę, więc jest mi ten anioł w taki sposób może bliski, bo w pewnym momencie byłam tak identyfikowana przez pacjentów, a później wywiesiłam też sobie przy moim biurku w klinice tą pamiątkę, bo dla mnie to jest taki moment, gdzie widzę, że moja praca ma sens, że komuś się podoba, że ktoś widzi w tym odpowiedź na swoje pytania, a przede wszystkim powraca do zdrowia. No, to jest piękne, że taka energia wraca do nas właśnie w takiej postaci. Super. Ja kiedy usłyszałem chodzący anioł, to mówię, no nie, jak chodzący, no to power walk, walk, czyli nasz spacer, a power, akurat w naszym przypadku, moi drodzy, Monika, to też już wiesz, to jest ta energia, ta wiedza, którą zaraz pozyskamy, weźmiemy od siebie. No właśnie, żeby po tym, jak nam powiesz, czym tak naprawdę jest ten nerw błędny. Możesz nam, że tak powiem, to wyjaśnić? Proszę. Kochani moi, słuchajcie, nerw błędny, a tak naprawdę to są 2 nerwy błędne. To są takie delikatne nerwy, które wychodzą z pnia mózgu po obydwu stronach, przechodząc przez całe nasze ciało. Nervus vagus mówi się po łacinie, czyli nerw błędny, wędrujący. Czyli wiadomo już z samej nazwy, że skoro błądzi i wędruje, to znaczy, że nasze ciało, całe ciało ma jego odgałęzienia. A więc mamy, słuchajcie, od pnia mózgu przechodzimy tutaj okolicą ucha i o niej bardzo będziemy wspominać w kontekście tego, jak stymulować nerw błędny. Leci sobie dalej tą okolicą, tu przez naszą szyję, dotyka gardła, krtani, więc też będziemy wspominać dalej tutaj, jak mieć na niego wpływ. Kochani, potem mamy cała krtań, serduszko, żołądek, cały układ trawienny do samego dołu. No i jeszcze, kochani, nerki, więc cały nasz organizm. Nie ma drugiego nerwu tak długiego, 2 nerwów, tak? I nie ma wcale takich możliwości przy innych nerwach, żeby miały one aż tak duży wpływ na cały nasz organizm. Do tej pory nie mogliśmy zrozumieć, jak to jest denerwować się przez brzuch, na przykład. Że nie jesteś w stanie wyjść na spotkanie, które Cię w jakiś sposób stresuje, bo masz na przykład objawy, nie wiem, IBS-u, czy jakieś kruczenie, przelewanie, naprzemienne biegunki z zaparciami, albo na przykład nagle Ci kołacze serce, a właściwie no, nic się z Tobą nie dzieje, jesteś młody, sprawny,
ale widzisz, że emocje mogą wpływać bezpośrednio na Twoje ciało. Różne sytuacje, które ni stąd, ni zowąd się pojawiają, a dają na przykład nagły ból głowy w postaci migreny albo napięć w karku. I dlatego ten nerw teraz jest podnoszona, jego waga w ostatnich czasach, bo doszliśmy do tego, że do lekarza zawsze można pójść, ale są takie sytuacje, kiedy możemy sobie pomóc sami. Możemy zapobiegać różnym objawom wcześniej, wiedząc naprawdę proste instrukcje, jak sobie z tym poradzić. I tutaj nie trzeba, słuchajcie, magistra. No właśnie, to już zaraz nie mogę się doczekać, aż nam powiesz właśnie, ty dasz nam kilka wskazówek, ale wzbudziło moją ciekawość, co przed chwilą powiedziałaś, że niedawno, w ostatnich latach poszerzona została wiedza na temat nerwu błędnego. To co, nie wiem, 20, 40, 50 lat temu niewiele było wiadomo na temat tego nerwu? Było, słuchajcie, wiadomo było, bo ten nerw czaszkowy jako jeden z nerwów, nerw 10 był znany od dawna. Tyle tylko, że nie do końca umieliśmy powiązać te wszystkie schematy. Bo tu teraz tak naprawdę łączymy wszystkie kropki, bo wcześniej wiedzieliśmy, że jest to ważny nerw, że jest to z układu przywspółczulnego, a więc tego układu, który mówi o tym, jak się regenerować, kiedy trawić, kiedy odpoczywać i zbierać siły witalne. To jest tak samo ważny układ, jak układ współczulny z części autonomicznego układu nerwowego. Tyle tylko, że w tym pobudzonym układzie współczulnym właściwie jesteśmy cały czas. Dlaczego jesteśmy? Zobaczcie po napięciu, jakie nosimy w sobie. Zobaczcie po tym, jak reagujemy na świat zewnętrzny. Jacy jesteśmy przebodźcowani. To jest tryb walcz, uciekaj, zamroź się. To jest tryb, który na krótko jest okej, bo w ten sposób nas mobilizuje i jesteśmy nadopaminizowani, tak? Działamy, czujemy tą taką endorfinizację, ale to też przedłużający się stres będzie okupował się tym, że po prostu będziemy mieć dolegliwości z różnych naszych narządów. Ten przewlekły poziom wysoki kortyzolu będzie wpływał na stany zapalne w naszym organizmie. Przewlekłe stany zapalne to potem rozwój chorób autoimmunologicznych, nowotworów, różnych chorób tego typu, które odbijają się na naszej psychice. I jak sami widzicie, na te czasy co druga osoba, u mnie przynajmniej w gabinecie, jest z zaburzeniami psychosomatycznymi. Co trzecia osoba ogólnie, globalnie. I teraz zobaczcie, jak sobie to uzmysłowić. Przychodzi osoba obolała, ma potworne bóle głowy, a w żadnych badaniach nic nie wychodzi. Przychodzi osoba, która ma nocne kołatanie serca, wybudzanie się. Wszystkie badania sercowe są prawidłowe. Czy jakieś ma dolegliwości z jelit, tak? Robimy koloskopię, gastroskopię, robimy badania USG, wszystkie są ok. I zaczęto zadawać sobie pytania. Możemy skręcić sobie na chwilę tutaj w prawo, bo tutaj jest taka fajna alejka drewniana. O, wow, słuchajcie, tak jest pokażę pięknie. Wam. Właśnie, pokaż, no. chodzimy takie miejsca w Sopocie. Teraz To już będzie nie będzie mój drugi dom. skrzypiało nam. O, zapraszam. Ja się Pięknie. przeprowadziłem tutaj z Warszawy właśnie do Trójmiasta. No Słuchajcie, i już nie wrócę. Ja tak myślę, że to będzie niedługo jakby, no zresztą porozmawiamy przy kolejnym spotkaniu, bo być może też Cię przeprowadzę, bo mi się bardzo fajnie. podoba. Bardzo. Tak? Super, Tak. fajnie. Ale wracając, słuchajcie, do nerwu błędnego, zaczęto zadawać sobie pytania, jaki jest wspólny klucz tych wszystkich dolegliwości. Jak dojść do tego sedna, żeby pacjentom, którzy mają potworne cierpienia, wytłumaczyć, że nie wszystko jest widoczne w wynikach badań. Że to szkiełko i oko bardzo często się nam nie sprawdza. I ja zawsze mówię, medycyna to też słowa. Medycyna to też pożywienie. To holistyczne podejście do tak wielu aspektów naszego życia, Czyli że nasz styl życia. nasz styl życia, oczywiście. Styl, który nam się tak zmienił na przestrzeni czasów, a nasz umysł nie zdążył do tego, żeby się jeszcze jakby przyzwyczaić do tych aktualnych realiów. I tak jak nasi przodkowie reagowali wzrostem kortyzolu, gdy rzeczywiście groziło im, wiecie, zwierzę, utratą życia, gdzieś musieli działać, biec i tak dalej. Wtedy to były realne zagrożenia. I ja rozumiem, wtedy kortyzol rośnie. Ale my hiperkortyzolemią reagujemy na powiadomienie w telefonie, na SMS, na maila od szefa, na jakieś, słuchajcie, spotkanie, które z
nienacka jest wywołane, tak? My to wszystko reagujemy z pozycji takiego zagrożenia. Jak to się ma, Monika, do nerwu błędnego? Bo ja, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, żeby nie było tak, że jestem kompletnym laikiem, wypisałem sobie podstawowe takie funkcje, na które wpływa nerw błędny, czyli regulacja rytmu serca, wspomaganie oddychania, wpływ na trawienie, przeciwdziałanie zapaleniom wewnątrz organizmu. Jak ja to zobaczyłem, to ja otworzyłem szeroko oczy, dobrze, że siedziałem, dobrze, że teraz idziemy oczywiście, ale wtedy, że siedziałem, bo aż przysiadłem z wrażenia, jak ważne jest to część naszego systemu układu nerwowego, prawda? I czy to właśnie w ten sposób działa? Tak, rzeczywiście, słuchajcie, można by było wymieniać i wymieniać. Ja ze swojego kontekstu neurologicznego widzę, jak bardzo nerw błędny wpływa na nasz nastrój, na to, jak śpimy, na to, jak oddychamy, że możemy głębiej nabrać powietrza, na to, jak regulujemy procesy trawienne, hormonalne, odpornościowe, na pamięć naszą, na to, jak odpowiadamy na stres, jak umiemy sobie z nim radzić, po to, żeby nie mieć jakichś zaburzeń lękowych, depresyjnych, spadków nastroju, dystemii. Zalet poznania tego cudownego narzędzia, które ma nasze ciało, jest tak wiele, że właściwie nieznanie charakterystyki i możliwości tego nerwu, to by było, słuchajcie, odbieranie czegoś sobie. Bo to jest, my jesteśmy sami swoimi lekarzami, tak? W medycynie chińskiej jest jeden punkt, wielki lekarz, Zusan Li, gdzie jak się dotyka, to tak jakby codziennie odwiedzać ogród koło domu. I to jest punkt 100 chorób. Tak my, nie znając medycyny chińskiej, pamiętajmy o tym, że nerw błędny jest naszym orężem na co dzień. Jesteśmy w stanie sami, bez pomocy nikogo i bez żadnych leków, farmaceutyków, zrobić taki reset swojego organizmu, wrócić do pierwotnego oprogramowania dzięki naprawdę prostym technikom aktywacji nerwu błędnego. No to teraz nadszedł moment na zadanie najważniejszego pytania. Jak, Monika, możemy dbać o ten nerw błędny, jak go stymulować, żeby działał na naszą korzyść, na korzyść naszego zdrowia? Słuchajcie, najprostszą techniką jest głęboki oddech, bo dzięki temu, że jesteśmy w stanie głęboko oddychać, kurczę, aż westchnąłeś, to westchnienie też jest aktywacją nerwu błędnego, jeszcze podwójne westchnienie. Natomiast zawsze, gdy weźmiecie głębszy wdech, to troszkę zróbcie dłuższy wydech. Czyli na przykład jeśli na 4 nabieracie powietrza, to na 6 albo 8 wypuśćcie, tak? Poprawi się Wam napięcie mięśni brzucha, pępek się troszeczkę podniesie, to jest też aktywacja naszej przepony i to jest tak zwane świadome oddychanie, czyli nie to płciutkie, my latamy, prawda, się denerwujemy, kurczę, że tam i wtedy nie jesteśmy w stanie nabrać tego powietrza, ale jeśli sobie zadamy chociaż troszkę trudu, że ten oddech możemy pogłębić i pęcherzyki płucne nam się otworzą i wtedy świetnie się zaktywizuje nerw błędny, to jesteśmy już u progu, słuchajcie, u bram nieba. Następne, nerw błędny ma jedyną gałązkę skórną, czuciową, która wychodzi na ucho. I tak naprawdę wszystko, co będziecie robić ze swoim uchem, cała praca na małżowinie usznej, a zwłaszcza na tym miejscu, tutaj wychodzi gałązka skórna, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Masujemy sobie, kochani, możemy sobie w przerwie gdzieś, jedziemy samochodem, na przykład obok kierowcy, nudzimy się, czekamy w kolejce i to wszystko, słuchajcie, świetnie działa. Następna metoda jest tak, jakbyśmy kciukami chcieli postukać do środka mózgu. Hej, jak Ty się tam czujesz? Ej, super z rana. I jedziemy, słuchajcie, parę minut. Jak długo? To sobie... Właśnie chciałem zapytać, mówisz parę minut? Ja całe ucho parę minut najlepiej. Natomiast sama ta aktywacja może być, słuchajcie, 15 sekund, 30 sekund i już jest ok. Można to robić podczas ruchu w spacerze, czy lepiej jednak usiąść gdzieś, leżeć? Nie, on działa cały czas, niezależnie czy my leżymy, czy chodzimy. To jest jego miejsce, w którym wita się ze światem, tak? A że mówię o całej aktywacji ucha najlepiej parę minut, bo słuchajcie, tu jest prawie 150 punktów akupresurowych. Ten kapturek myśliciela, który mnie tak wybił w Instagramie, tam chyba milionem wyświetleń, to jest właśnie zaginanie górnego skrawka ucha do przodu. Ale wcześniej chodzi o to, żeby to ucho też
popracowało sobie, żebyśmy go powyciągali na wszystkie strony, żebyśmy paluszkiem te wszystkie pagóreczki sobie obejrzeli, tak? O, i wymasowali. Te osławione saneczki to jest nie tylko wpływ na układ limfatyczny, ale na nerw błędny. Dlaczego? Bo palec wskazujący masuje nam z tyłu punkty, które odpowiadają aktywacji nerwu błędnego. To jest medycyna z tyłu za uchem. Tak. Wiesz, tu jaki jest wyrostek sutkowaty. Tak. Wiele osób teraz to widzi, ale dla tych z Was, którzy słuchają nas idąc, mam nadzieję, spacerując na Spotify albo Apple Podcast, to musicie to sobie wyobrazić, albo Przyjechać do mnie na warsztaty. O właśnie, do Moniki, tak, bo Ty przecież masz... Jak często prowadzisz takie warsztaty? Wiesz co? Jak tylko trochę odstaję po jednych, jak już tak widzę, że już zaczynają pisać moi followersi, pacjenci i tak dalej, że no czas na to, żebyśmy znowu ruszyli do nauki, do wspólnego spotkania, bo to nie oddaje online, wiesz, też do końca, prawda? Tak, tak. Jest to ważne, ale zawsze lepiej pokazać, jeszcze dotknąć ręką i tak dalej. Więc raz na kilka miesięcy. Ostatnią połowę w Wrocławiu w lutym, teraz mamy edycję wakacyjną w Trójmieście, ale tak mi się to podoba, że pewnie wrócę. To zapraszamy i zapraszamy też Was. Rozumiem, że można, Ty publikujesz informacje o tym na swoich social mediach i na swojej stronie internetowej. Tak. Tutaj w opisie znajdziecie link do Twojej strony internetowej, do strony Moniki oraz social mediów, żeby ułatwić Wam zadanie, prawda? I myślę, że to jest coś, co ja od razu powiem. Moja żona, tak jak wspomniałaś, Iza była na tym warsztacie Twoim 2 dni temu i po prostu zachwycona. Po prostu coś niesamowitego, a dużo wie już na ten temat. Sama prowadzi zajęcia jogi, pilatesu, cały czas się szkodzi, a wróciła i po prostu cały czas i to jeszcze, i tak naturalnie, i tak fajnie, i z przekąsem. I nie tak, że tak głaskanie, wiesz, no już, wiecie... Sami zobaczcie. Cieszę się ogromnie. Słuchajcie, w nas jest siła i moc. Słuchajcie, spróbujcie jeszcze w trakcie spaceru pomruczeć sobie. Też świetnie się nerw błędny aktywuje. Zróbcie tak. Czujesz ten rezonans taki, co jest? To jest czakra korony, trzeciego oka, gardła. To wszystko, co macie w buzi, na przykład jeśli pijecie wodę idąc spacerem, to zróbcie sobie takie gulgotanie, prawda? Czyli wodę zostawiacie w gardle, ona chwilę sobie popracuje, można to wypić dalej lub wypluć. Jeśli chodzicie, ja na przykład dzisiaj nie przygotowałam się, bo jestem na wyjeździe, ale ja bardzo często sobie z mgiełek korzystam, z wody mineralnej, to zimne, słuchajcie, takie, czy powietrze, czy woda, która jest zimna, możemy oczywiście głowę pomoczyć sobie, jeśli mamy w domu jakąś miseczkę, tam z tej aktywacji niezwykle szybko uspokaja nam się serce, więc osoby, które mają zaburzenia rytmu serca, czy są po jakichkolwiek, słuchajcie, ablacjach, tak? I na przykład przyjmują leki, ale im się zdarzy mimo to ze stresu jakiś napad, zimna woda na twarzy, głowa włożona, czy prysznic taki natychmiast spowoduje, że serce się uspokoi. To jest nawet na wyjazdach doskonała rzecz, bo czasami z gorąca nawet mamy takie to serce przebodźcowane. I spacer, tak jak my dzisiaj, gołą nogą, tak żeby się wszystkie punkty akupresurowe pobudzały, tak żebyśmy mogli sobie dotknąć wszystkich meridianów, które zaczynają się od nogi i też dzięki temu się uspokoić. Uziemnianie, wiecie, grounding, to jest niezwykła siła, której nie korzystamy. Po pierwsze meridiany, mówisz, punkty uciskowe, o którym zrobimy oddzielnego powerwalka, bo dzisiaj nerw błędny, ale także ja bardzo to, co lubię, to jest kontakt z naturą. Tak. To jest to takie uziemianie się, to nie tylko to, że to uciska i w odpowiednie punkty, ale także właśnie to jest takie coś, czego potrzebuje każdy człowiek, żeby wzmocnić swój dobrostan. Dokładnie. Dotknąć trawy, dotknąć ziemi, stopami, dłońmi, położyć się. No a najważniejsza i najprostsza rzecz, którą praktykujemy podczas spaceru, to jest wystawienie się na naturalne światło dzienne. Jasne. To jest w ogóle podstawa. Chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do tego dotykania uszu. Czy ważne jest, żeby robić to jednocześnie w tym samym momencie i lewe i prawe ucho? Czy można zrobić najpierw lewe, a później prawe? Można. Słuchajcie, ja tak pokazuję, bo mi jest łatwiej, tak? I ja sobie od razu aktywuję i lewy, i prawy nerw błędny, bo jak wiecie, są dwa.
Także nie działamy tylko że mamy jeden nerw błędny i z jednej strony. Ja wolę, jak robimy wszystko w krótszym czasie, a bardziej efektywnie, tak? Ale jeśli z jakiegoś powodu chcecie sobie jedną stronę tylko stymulować, nie ma przeciwwskazań. Tak naprawdę to my jesteśmy, wiecie, yin i yang, tak? Kobieta i mężczyzna. Ta monada z medycyny chińskiej musi być zrównoważona. Więc wszystko, co zrobicie w oparciu o to, że ciało Wam odpowiada radością, zmniejszonym napięciem, energią, to wszystko pomaga. Czy Wy sobie to zrobicie z lewa na prawo, czy z prawa na lewo, widzisz, czy ciało jest zachwycone po energii, jaką masz. Jeśli coś Ci nie odpowiada i coś, ten dany ucisk, czy cokolwiek w jakiś sposób Ci nie pasuje, nie rób tego. Wszystko ma być w sposób naturalny, dopasowany do Twojej konstytucji i do tego, jak się czujesz. Pięknie powiedziałaś, do naszej konstytucji. Tego nigdy wcześniej nie słyszałem, a podoba mi się. Nasza konstytucja, taki można powiedzieć nasza podstawa, prawda? Tak, Baza. DNA. Dokładnie, fajnie. Już na koniec, Monika, bo tu zawsze jak chodzimy, to też dbamy o to, żeby zmieścić się w czasie, bo zaraz trzeba się zbierać i iść do pracy. No, normalny dzień tygodnia jest, ale zawsze chcemy zacząć ten dzień od fajnego, zdrowego spaceru, pełnego inspiracji, jak zresztą słyszycie. To na koniec chciałem Cię zapytać, czy można w jakiś sposób ocenić, a może zbadać, czy nasz nerw błędny jest w dobrym stanie, w dobrej formie, czy może jest uszkodzony? Czy można w ogóle uszkodzić nerw błędny? Można. I słuchajcie, jeśli chodzi o praktyki gabinetowe, to bardzo łatwo jest ocenić na elektrostymulacji nerwu błędnego, czy prawidłowo nam odpowiada na nasze bodźce pobudzające. Następnie możemy też wykonać holter EKG. I tam napięcie nerwu błędnego jest oceniane na podstawie zmienności rytmu zatokowego, dechowego w trakcie zapisu. Także to jest takie gabinetowe. Jeśli my sami widzimy, że budzimy się wypoczęci, sen nas regeneruje, jeśli czujemy energię w ciągu dnia i jakby nie brakuje nam tej energii, jeśli widzimy, że wiedzę jako przyswajamy bez trudu i cieszymy się z tego, że jakby możemy korzystać z tych zasobów. Jeśli widzimy, że serce nam bije, nie słyszymy tego serca, bo nie powinniśmy słyszeć. Miarowo, możemy to sprawdzić sobie na pulsie. 60-80 na minutę, tak? Jeśli oddychamy głęboko, to też styl życia, wiadomo, ma to wpływ, inne rzeczy. Jeśli trawimy i nie mamy kłopotów z trawieniem, tak? Jeśli mocz oddajemy codziennie, stolec oddajemy codziennie i jakby nie widzimy ewidentnego zastoju gdzieś energetycznego, jakichś kłopotów, to znakiem tego nerw błędny, który za to wszystko odpowiada, działa dobrze. Ale to potrzebna jest introspekcja. Trzeba na to spojrzeć z takiej perspektywy, że okej, moje ciało, ja tu kierownikiem jestem, więc zadaję sobie pytania, jak ja to odczuwam. Można prowadzić dzienniczek, tak? Gdzie widzę, w którym momencie widzę jakieś zaburzenia, z którymi nie do końca sobie radzę. Można zawsze się z tym zgłosić do lekarza, można zawsze napisać też do mnie. Natomiast to, że mamy konstrukcję nerwu błędnego, który jakby zawiadamia tak najważniejszymi elementami naszego ciała, to musimy te pytania właśnie kroić holistycznie. Czyli na mózg, na serce, na trawienie, na hormony, na układ odpornościowy. Jak się czujesz w swoim ciele, tak masz. Jak dbasz, tak masz. Więc ja jestem za tym, żebyśmy otwierali się właśnie na edukację, na profilaktykę, bo jak już musimy się leczyć, to już jest troszeczkę późno, tak? A jeśli dbamy o siebie, wychodzimy po zdrowie, spacerujemy, pamiętamy o tym oddechu, który jest pierwszym pokarmem, dbamy o prawidłowe nawodnienie, woda najlepiej w ciągu dnia, posiłki odpowiednio skomponowane, odżywcze, zdrowe, tak? Podobnej temperaturze ciała, jak my jesteśmy, dużo ruchu, bo jednak bez ruchu, nie wymyślono tabletki zamiast ruchu i nie wymyślą. Sen w odpowiednich godzinach, w odpowiednich warunkach. Powtarzalny. To słuchajcie, to jakby mamy ogląd wtedy, jak nasze ciało się czuje, robimy wszystko, co możemy i wtedy nerw błędny działa w odpowiednim napięciu aktywacji. Fajnie. Wszystko, co powiedziałaś, jest na wyciągnięcie ręki, moi drodzy. Za To jest darmo. najlepsza wiadomość. Za darmo, właśnie. Za darmo. Każdy, niezależnie od statusu
korporacji, niezależnie od tego, gdzie mieszka, gdzie się urodził i tak dalej, ma do tego dostęp. Trzeba tylko sobie o to zadbać, zaaranżować sobie to. A ja jeszcze mam taką obserwację jedną, którą się podzielę na koniec, że jedno to fajnie powiedziałaś, edukujmy się, zwiększajmy swoją, możemy sobie skręcić tutaj w lewo, zwiększajmy swoją wiedzę na ten temat, ale warto czasami się zatrzymać. Nawet nie Oczywiście. czasami, często, żeby to wszystko poczuć, o czym przed chwilą powiedziała Monika, to warto się zatrzymać. Żyjemy w takim tempie, nie wiem czy wy też, ale ja na pewno i ja sobie rezerwuję czas po prostu w ciągu dnia i w tygodniu, żeby się zatrzymać i uświadomić sobie to, bo tego mi żadna aplikacja, ani nawet osoba z zewnątrz tego nie powie. To my musimy to ocenić. I przecież nie będziemy chodzić codziennie, ani co tydzień do lekarza, żeby nam to zbadał i ten. Warto się zatrzymać. To myślę, że taka 5 minut dla mózgu od dzisiaj. 5 minut ciszy. Potem będziemy poszerzać. Ale 5 minut ciszy. To podziękuję Wam mózg, nerw błędny, który wychodzi z pnia mózgu. Podziękuję Wam całe ciało. 5 minut, słuchajcie. Kto to bierze? Bierzemy. Bierzemy My wszyscy. My bierzemy. bierzemy. Mam nadzieję, że Wy również. Jeżeli Wy też bierzecie, to tam, nie wiem, podpiszcie się pod tym, nie wiem, tam dajcie jakiegoś Tak, lajka. dobrze jest tutaj się zaanonsować, że biorę odpowiedzialność i jak już Tak. się wklikam w to, że odpowiadam za siebie, że ja wchodzę w to, to będę też bardziej odpowiedzialna za to, że rzeczywiście muszę dać radę, tak? Bo tak jak sobie, no dobra, wezmę kiedyś tam, nie wiadomo od kiedy. A tak jak już weźmiesz, podpiszesz się, umysł Twój już działa od punktu A do punktu B. On musi wiedzieć, więc już wie, podpisałaś się, jest glejt i działamy. Dzisiejszy Power Walk, za który bardzo Ci, Monika, dziękuję, Ja też dziękuję. uświadomił mi, że jednak to nie nerw błędny odpowiada za moje nerwy, kiedy popełnię błąd. Muszę jednak dalej eksplorować ten temat i dowiedzieć się w końcu, co za to odpowiada. Miłego dnia, dobrego. trzymajcie Trzymajcie się. Do się. zobaczenia, słuchajcie, jutro na Power Walku, bo pamiętajcie, chodzimy codziennie. Możecie chodzić z nami na Power Walki, ale możecie też chodzić samemu albo zabrać kogoś na taki spacer. Dobrze jest to zrobić w pierwszej godzinie od pobudki, od stania, bo jak się wystawimy na naturalne światło dzienne, ja to już jak mantrę powtarzam tutaj na powerwalkach, ale już pewno ci nasi wprawieni powerwalkerzy i powerwalkerki to już nie mogą tego słuchać, ale jest tutaj wiele osób, które po raz pierwszy przyszło do nas na spacer. Mam nadzieję, że będziecie z nami chodzić codziennie i to naturalne światło dzienne, które wpuścimy do naszego mózgu przez oczy, Tak. czyni cuda. Na cały dzień się przełoży, a także i na następną noc, bo dzięki temu też uwierzcie nam, mam nadzieję, że też się potwierdzisz, podpisuję. właśnie, że lepiej nam się zaśnie, jeżeli Tak. w pierwszej godzinie... No, regulujemy tak. rytm dobowy. O, dokładnie, Tak. dokładnie. Fajnie. Super. Trzymajcie się. Dzięki, Monika. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, Pa. wszystkiego dobrego. Pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.